Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na deser idealny na upały, czyli cytrynowy sernik na zimno z malinami. Jest to bardzo prosty przepis, który działa zarówno z serem mielonym własnoręcznie, jak i tym gotowym z wiaderka. Obiecuję, że będzie łatwo, orzeźwiająco i przede wszystkim pysznie. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie sernika na zimno zaczynam od galaretek cytrynowych, którymi zestalę masę serową. 2 opakowania galaretki zalewam 1/4 litra gorącej wody. Zawartość naczynia mieszam tak długo, aż cała żelatyna rozpuści się w płynie. Może zająć to kilka minut, dlatego uzbrójcie się w cierpliwość. Tak przygotowaną galaretkę odstawiam do całkowitego wystudzenia. Od razu też szykuję galaretkę malinową, która posłuży mi za górną warstwą ciasta. W tym przypadku nie ma co kombinować. Proszek zalewam połową litra gorącej wody, dokładnie mieszam do rozpuszczenia żelatyny i również odstawiam do całkowitego wystudzenia. Podczas gdy galaretki stygną, możemy przygotować spód ciasta. Do tego celu potrzebujemy natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia blaszki. U mnie jest to tortownica o średnicy 20 cm, ale do rozmiaru blachy jeszcze powrócimy. Na jej dnie układam okrągłe biszkopty. Staram się wypełnić nimi całą powierzchnię dna formy, ale nie robię tego szczególnie ciasno. Myślę, że małe prześwity są dozwolone. Kiedy galaretka cytrynowa jest już wystudzona i zaczyna delikatnie gęstnieć, możemy zabierać się za przygotowanie głównej części naszego ciasta. Zaczynam od 200 ml zimnej 36% śmietanki, do której dodaję 3 łyżki cukru pudru. Śmietankę wraz z cukrem ubijam za pomocą miksera do uzyskania gęstej, sztywnej masy. Uważajcie tylko, żeby zawartość miski się nie zważyła. Ubitą śmietankę na chwilę odstawiam i zabieram się za główną gwiazdę naszego deseru. Jest nią oczywiście twaróg. 750 g trzykrotnie zmielonego półtłustego twarogu ucieram przez chwilę za pomocą miksera, dzięki czemu rozbijam wszelkie ewentualne grudki sera pozostałe po mieleniu. Oczywiście jeśli chcecie, możecie użyć gotowego twarogu sernikowego z wiaderka. Wybierzcie swój ulubiony. Do roztartego sera zaczynam dodawać lekko już tężejącą galaretkę cytrynową. Robię to w kilku partiach, co znacząco ułatwi połączenie się składników w misce. Warto robić to na niskich obrotach miksera, żeby uniknąć zachlapania całej kuchni. Zawartość miski dokładnie łączę ze sobą po każdym dolaniu galaretki do sera, upewniając się przy okazji, czy galaretka nie zbiera się na dnie naczynia. Po użyciu całej galaretki od razu dodaję ubitą śmietankę. Trzeba zrobić to całkiem sprawnie, ponieważ masa serowa zacznie niemal natychmiast tężeć i jeśli poczekamy z tym zbyt długo, możemy skończyć z przepysznym, ale twardym jak skała serem cytrynowym. Śmietankę dodaję do sera w kilku partiach i za każdym razem delikatnie łączę zawartość miski za pomocą silikonowej szpatułki. Po całkowitym połączeniu masy serowej ze śmietanką przekładam ją do formy wyłożonej biszkoptami. Najpierw wykładam kilka łyżek na spód blachy i delikatnie rozprowadzam tak, żeby nie przesunąć biszkoptów. Następnie wykładam resztę masy serowej i wyrównuję wierzch. Tutaj mała uwaga na temat rozmiaru blachy. Ja celuję w wysokie ciasto, dlatego używam formy o średnicy 20 cm i delikatnie wypuszczam papier do pieczenia ponad jej wysokość. Masa serowa wypełni ją niemal całkowicie, co da nam miejsce na dosyć cienką warstwę galaretki. Jeśli chcecie uniknąć stresu albo zależy Wam na całkowitym przykryciu malin galaretką, użyjcie większej tortownicy, takiej o rozmiarze 21 lub 23 cm. Wtedy wszystko powinno zmieścić się bez problemu. Na górze ciasta od razu układam maliny, delikatnie wciskając je w masę serową. Tak przygotowany sernik odstawiam do lodówki na co najmniej godzinę. Po tym czasie wyciągam sernik z lodówki i delikatnie zalewam go wystudzoną galaretką malinową. Wlewam jej tylko tyle, na ile pozwala mi wysokość wystającego z formy papieru do pieczenia. W ten sposób uzyskuję całkiem ładny efekt z wystającymi z niej owocami.
Zalany galaretką sernik ponownie trafia do lodówki do całkowitego zestalenia. Zestalony sernik wyciągam z tortownicy, ściągam z niego papier do pieczenia i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzielić go na indywidualne porcje. Przygotowany w ten sposób bez problemu wytrzyma w lodówce przez około 4 dni. Nasz cytrynowy sernik z malinami jest gotowy do podania. Można się częstować. Piękny, wysoki i stabilny, czyli dokładnie taki jak powinien być. W smaku jest subtelnie kwaskowy i orzeźwiający, wręcz idealny, jeśli weźmiemy pod uwagę pogodę panującą za oknem. Konsystencja masy serowej jest gładka, a galaretka i owoce dodają całości uroku. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał, napiszcie, jakie serniki na zimno lubicie najbardziej. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!